Dzień dobry. W tym krótkim wideo chcę Państwu pokazać, jak wygląda ogród z lotu ptaka, jacy goście przylatują do naszego ogrodu i koncertują, jak można przyozdobić wejście do domu, czy też donicę. Miłego oglądania. I tak już prezentuje się tylna część naszej działki, która ma około 12-13 arów, położona jest wśród pól. Pierwszymi nasadzeniami w ogrodzie były drzewa, które już w tym momencie mają po kilkanaście lat. Altana, która jest z tyłu działki, została zbudowana przez męża jako pierwsza. Wytyczane były również ścieżki. Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy oczko wodne, którego już teraz nie ma. Przebieg ścieżek, czy też dodatkowe ścieżki cały czas powstają. Nawet w ostatnim wideo pokazywałam Państwu, jak kolejne w tylnej części ogrodu zostały położone przez mojego męża. Możecie Państwo zobaczyć, jak spaceruję po ogrodzie i mniej więcej jak wygląda całe nasadzenie w ogrodzie, jak usytuowane są poszczególne budowle. A tak już wygląda wejście przed domem. Ostatnio postanowiłam udekorować dwie donice, w których do tej pory rosły żurawki i funkie. W związku z tym, że funkie już przemarzły, ich liście zniknęły, postanowiłam tutaj powtykać zimozielone gałązki z ogrodu, jak również gałązki czerwone pęcherzynicy. Dla kontrastu włożyłam zwiewne, delikatne kwiatostany trawy, jak również biało obrzeżone trzmieliny. Natomiast drzwi przyozdobione zostały wiankiem w takich jesiennych barwach. Będąc na zakupach ostatnio w TK Maxxie zakupiłam taki wianek w złoto-niebieskiej odsłonie, szyszki i drobne elementy. No bardzo mi się spodobał, nie był drogi, także upolowałam go sobie w TK Maxxie. Razem z tym pierwszym kupiłam również ten wianek, który zawiesiłam z drugiej strony drzwi wejściowych. Bardzo tutaj pasuje, uważam, na tych białych drzwiach. A wiosną do naszego ogrodu przyleciał taki ptaszek. Koncertował na parapecie. Ciekawa jestem, czy zgadujecie Państwo, jaki to jest ptak. Jeśli ktoś z Państwa nie odgadł, jaki to gatunek ptaka przylatywał do nas i koncertował, to powiem Państwu, że była to zięba. A już przed Państwem rabaty jesienne. Część bylin już przemarzła. Dzielnie jeszcze tylko rozchodniki okazałe. Pięknie kwitną na ten swój cudowny bordowy kolor. Bardzo mi się podoba, jak kwitnie ta trzmielina. Na skalniaku również kilka roślin. Jeszcze widać. Porozrastały się. Jeżeli chodzi o modrzew, to już zmienił ubarwienie. Niedługo obsypią się te jego igiełki. Gdy przychodzi końcówka jesieni, a początek zimy, doceniam to, że posadziliśmy w ogrodzie tak różnorodne krzewy, drzewa, które teraz stanowią podstawę tej roślinności i też nas cieszą swoim wyglądem. Czy to w odcieniach niebieskawych, czy też jaśniejszych zielonych, czy też ciemnej, głębokiej zieleni. Zachęcam Państwa do komentowania filmów, polecania, dawania łapek w górę. Dziękuję ślicznie. Do następnego. Łapa!